Jeżeli pasjonujecie się lotnictwem, szczególnie tym wojskowym, a nie takim cywilnym, to zapewne słyszeliście o takich samolotach jak najnowszy F-35 Lightning albo F-22 Raptor, znacznie starszy, ale graliśmy na symulatorach lotu na komputerach kiedyś na pewno. No a na pewno już każdy zna myśliwiec pod tytułem F-16. A słyszeliście kiedyś o takim myśliwcu niemieckim jak F-87? Na pewno, jeżeli nie słyszeliście, to przynajmniej raz go widzieliście, a może nawet o nim marzyliście, bo wygląda tak. Meine Damen und Herren, BMW M2 o oznaczeniu F87. Pierwsza BMW serii 2 ze znaczkiem M. Weź, odejdź, proszę cię, bo to jak się z takiego samochodu wysiada, to od razu się robi to, żeby pokazać najistotniejszą jego część. Prawda? No, 3-litrowa benzynka. O reszcie powiemy później. Widać, że lekko przykurzona, tak to powiedzmy. Pedant tym na pewno nie jeździł. No chyba nie. Chyba nie. Ale generalnie samochód tak, po pierwsze z 2017 roku, czyli to jest początek produkcji, bo pokazano go w 2015, w 2016 zaczęto produkować, 2017 zaczął jeździć, 2018 to już był lifting, natomiast to, co odróżnia wersję przedliftową od podliftowej, to właśnie to, co teraz odsłoniłeś. N55, czyli silnik zbudowany na, no można dzisiaj powiedzieć już w pewien sposób słynnym i legendarnym 35i. Mieliśmy 335 i 535 i początkowo tam 270 koni, potem 306 koni. Tutaj z tego po przeróbkach wyciągnięto koni 370. Bardzo te silniki były słynne przede wszystkim z tego, że są bardzo podatne na tuning, na podkręcanie mocy i przy tym bardzo trwałe. Czy to prawda? Tak, no i to jakby to jest taki silnik, który zanim pojawiła się Barbara 58, czyli następca tak B58, który jest na chwilę obecną no chyba jeden z najlepszych silników, jeżeli oferowany jest BMW, no to był taki jego poprzednik, który też był takim mianem silnika niezawodnego, dobrego, dopracowanego, tak? No nie było tak do końca, bo ten silnik ma troszeczkę jakby może nie tyle swoich wad, a jakby bardziej z tego, że to jest silnik jest kompaktowy, czyli jest mały względem jakby tutaj komory silnika, no i jest bardzo przegrzany. I co tutaj bardzo często Czyli poczekaj, chodzi ci o to, że wypełnia bardzo komorę silnika, tak? No rzeczywiście jest, miejsca tutaj za dużo nie ma. Ręki tu nie włożysz i w czym jest bardzo częsty problem, no to po prostu cieknie ten silnik. Cieknie z niego jak ze świni, po prostu. Niestety. Od spodu? Od spodu, od góry, od boku, wszędzie gdzie się da. Każda uszczelka, która tutaj jest, czyli przykładowo podstawa filtra oleju, czy dekiel zaworowy, czy miska olejowa, czy tył silnika, czy przód silnika, te uszczelki z gumy robią się po prostu plastikowe, bo się przegrzewają. Ale Łukasz, no nie aż tak, to ma mały Przestraszyłeś mnie, ja tutaj kostkę szorowałem, rozumiesz, cały dzień. A to ma jeszcze mały przebieg. Przyjeżdża właściciel tu tym samochodem pochwalić się, że takie cudo kupił za 150 klocka, nówka sztuka, funkiel, nieśmigane, rozumiesz, a ty mnie straszysz. Przestraszyłeś się. Nie, no na razie ma 55... Poczekaj, jeszcze pojedę po jeden, bo podobno dyfry też lubią cieknąć. A to też przy większych przebiegach. No ale 50 000 to już dużo na ten przebieg, no chyba, nie? No właśnie, to co znaczy duży przebieg? 100 000. 100 000 już się takie problemy zaczynają robić. No dobrze, a taka podstawowa eksploatacja? Posłuchaj, no wiadomo, że BMK przewiduje olej wymianę co 30 000, co jakby to nie jest dobre dla tego silnika i dla żadnego. No to ma 8 lat, jest dopiero po jednej wymianie oleju. Zaraz będzie miała drugą, bo ma 60, nie? Tak, niecałe. No olej co 10 000, ale też warto pamiętać i to trzeba też wspomnieć o tak zwanej procedurze dotarcia samochodów ze znaczkiem M. Czyli producent przewiduje, że do 2000 od nowości ten samochód, do 2000 stopniowo podnosimy obroty, stopniowo zwiększamy i do prędkość. 2000 musimy się pojawić na serwisie na wymianę olejów wszystkich. Czyli w dyfrze, silnikowe, skrzynia biegów. Skrzynia biegów, tak? Okay. I to jest tak zwany... Na pewno pierwszy właściciel to zrobił, bo Filip jest 7, także na 100%. Standardowo tak, 110 000 się zmienia mniej więcej właściciel, tak. Nie? Także jeżeli eksploatacyjnie chodzi, no to trzeba o tym pamiętać. No i niestety tu BMK jak zwykle mówi o wymianie, nie mówi o wymianie olejów w dyfrze. Ona mówi tylko o wymianie właściciela co roku, bo już każdego kolejnego nie stać. Tutaj w MC trzeba pamiętać, weź palce, bo ci przytrzasnę, paznokcie zejdą.
to tutaj trzeba pamiętać, że co drugą wymianę oleju w silniku wymieniamy olej w dyfrze. Bo skrzynia to już tutaj DCT, taki kurde dziwny Tak. pomysł BMW na skrzynię w sportowym samochodzie, szczerze mówiąc. Tak, Siedmiobiegowa. wymieniamy go też, dobrze jest go wymienić po 60 tysiącach i pamiętać też o tej wymianie. Jedna też taka ważna rzecz, że w tej skrzyni są 2 filtry oleju. Czyli jest taki standardowy filtr jak w 8 HP, duża miska jest od spodu, ale jest jeszcze jeden filtr z boku. I też lepiej go wymienić. Że zawsze go trzeba wymienić. Ale nie I tutaj każdy o tym około wie. 8 litrów oleju wchodzi, po jakieś 200 zł w serwisie Za litr. za litr. 1600 za sam olej? Do skrzyni? Ale masz M-kę. Kurna mać, daj pan spokój. kochany, no ale prawda jest taka, słuchaj, samochód, który ma 8 lat i kurna, stajesz przed tym samochodem i mówisz, co poszło nie tak w ciągu ostatnich 2 lat w BMW, jeżeli chodzi o stylistykę. Przecież to auto jest prześliczne. Ono miało poszerzone błotniki z przodu o 50 mm, z tyłu 80 mm, bo rozmieniono mu rozstaw kół z przodu i z tyłu. Agresywnie, fajnie narysowane. Nie jest takie, wiesz, bo czasami te samochody sportowe są takie bardzo dresiarskie. Tutaj nie. Tu masz takiego kolesia, który założył sobie do garnituru tenisówki. Ewentualnie i t-shirt pod marynarkę. I to jest tyle. Zmieniony zderzak względem zwykłej dwójeczki. Troszkę przeprojektowane te nozdrza. No oczywiście zmienione zawieszenie. Skoro zmieniano rozstaw kół, to ma nawet inną geometrię, inne wahacze aluminiowe. To zawieszenie wytrzymuje polskie drogi? Wytrzymuje, tylko niestety jest drogie i tutaj jeżeli byśmy szukali zamienników, no to jest niestety problem. Ile? No bo nie ma. Nie ma zamienników, a ceny w ASO, jeżeli chodzi o wahacze, to jest od 1000 w górę. Zależy, który wahacz nam strzeli. No niestety. Kosztuje 3-4 razy tyle, co do zwykłej dwójki, gdybyśmy chcieli tam, nie wiem, dwulitrowego diesla. A hamulce? Bo tutaj mamy 38 cm tarczę z przodu, chyba 36 albo 37 z tyłu. Ta jest dodatkowo 37. nawiercana. Pytanie, czy tu mamy zamienniki, czy też musimy Mamy się... zamienniki, tylko jeżeli chodzi o zamienniki, to nie będą nawiercane, bo to już się z tym spotkałem, że zamienniki są nienawiercane i nie zawsze mogą być pływające. Tu mamy pływającą tarczę nawiercaną. Koszt takich tarczy na dwóch naprzód to jest 7000 zł, plus minus W ASO. w ASO. I komplet klocków z czujnikiem to jest jakieś tam koło tam dwójki, 200. Ty, no to z tego co mówisz, to utrzymanie to takiego gagatka, który jest tak naprawdę klasą kompaktową, to nie jest M3, to nie jest M5, to nie są tanie rzeczy. No nie jest. Oczywiście on też był tańszy o około 100 000 złotych przy zakupie i niby twierdziła BMK, że to zrobiła taki samochód dla młodego. No to pytanie, jak w polskich realiach stać młodego na takie koszty utrzymania samochodu, nie? Na pewno widać od razu, że to jest MK i to, co jest fajne w tym samochodzie, to po pierwsze ta stylistyka. Ja naprawdę 8 lat w ogóle nie widać po tej stylistyce. Piękny jest ten kolor i to był tylko jeden z 4 kolorów dostępnych w M2. On się nazywa Long Beach Blue, tylko beach pisane przez EA, a nie przez... No właśnie chciałem dopytać. tak, żebyśmy mieli jasność. No i powiem Ci, że jak na taki samochodzik dwuosobowy, to robiło wrażenie, bo podobno 390 litrów i on rzeczywiście jest dosyć głęboki. W dodatku, zobacz, kanapę ma składaną w fajnych proporcjach, bo jakbyś chciał sobie cyknąć z drugą połówką i przewieźć narty, to jeszcze możesz sobie złożyć tylko środkową część i masz 40, 20, 40, tu wiedziesz narty i jeszcze sporo miejsca na te bagaże. Fajne mocowanie tej siateczki tutaj do podłogi na takich nietypowych zatrzaskach, a nie tutaj na uchwytach. Pod spodem coś mamy? Mamy. Akumulator dla lepszego wyważenia samochodu. Tam jest oczywiście też na dole dyfer, w związku z czym rozkład masy fajny. Wrzucaj tutaj te nasze wielkie No walizki. właśnie tu jest problem. No i jeszcze jedna rzecz. Jeden, nie? Nie, nie ma żadnego problemu. Ty lubisz sobie stwarzać problemy ponarzekać jak trochę, zwykle. no. Proszę Chcesz bardzo, jeszcze jedną? zobacz ile. Tam masz jeszcze miejsca. Ty nawet nie ma co tutaj upychać, mordo. No co tutaj będziemy upychali na siłę? No wiadomo, że to wchodzi ładnie. Mało tego, mogę się jeszcze, jeżeli już, to mogę się pokusić o zrobienie tego w ten sposób. I to jest szokujące, że wzdłuż nam wchodzi taka walizeczka do kompaktowego samochodu, do tego dokładasz sobie mniejsze tutaj. Proszę Cię. Człowieku, men. Wiadomo, że to nie jest auto rodzinne, tylko głównie wozi dwie osoby, jest... nawet jak będzie wiozło dwie dorosłe osoby, jednego dziecioka, to i tak tutaj się zmieści trochę rzeczy. Mnie bardziej mnie podoba się fakt niż ten bagażnik, że on nie ma jeszcze, wiesz, z tamtego okresu czego? GPF-a. To jest ciekawe, to Filip, właściciel, zauważył. Trzeba wejść w tryb komfort i kontrolę trakcji raz wcisnąć tylko i wtedy zaczyna tak gadać. A zobacz, włączę kontrolę trakcji i patrz. Czyli przycisk tylko kontroli trakcji, jak zmieniał brzmienie.
No zajebiście gada, jak na seryjny wydech, bo tutaj Gada nic nie bardzo było, fajnie. nic nie było gmerane, nic nie było grzebane, a to jest efekt tego, że nie mamy tutaj, nie ma GPF-a. Ja już tutaj siedziałem, bardzo fajnie, do tyłu nie wsiadam do tego auta. Ja bym jednak, że chciał, żebyś usiadł z tyłu. Dobrze. Auto Już? było tylko 4-miejscowe. Tutaj znalazła się taka półeczka po prostu, w którą można sobie wrzucić na przykład telefon, bo jest wygumowana. No, nie no, teraz to mam miejsca. Nie, no dobra, jeszcze ty potem wsiądź, wiesz. no. Jeszcze ty wsiądź. Pokażę wam, ile ma on miejsca. Poczekaj. Ile masz miejsca? No. O! No i powiedzmy, że teraz mam w miarę komfortowo. No to powiem Ci, W że miarę. ja jak na taki samochód też mam w miarę komfortowo. I mówię to bez kokieterii zbędnej, bo naprawdę, dobra, nad głową nie mam miejsca, okej. Na kolana, no też dotykam tego fotela, ale z drugiej strony nikt rozsądny o moich gabarytach nie będzie tutaj z tyłu wsiadał, chyba żeby dojechać na imprezę, bo go kumpel podrzuca. Bo Nie? już nie wracasz. Tak, dokładnie. Położyć też się nie mam za bardzo jak i gdzie. Natomiast fajne jest to, że dzieciok usiądzie tutaj sobie wygodnie. Taki pyrtel jakiś z 1,50 m, 1,60 m, to on tutaj i pod sufitki nie będzie dostawał i jednocześnie będzie miał wpyte miejsca na nogi pod warunkiem, że jego stary jest takim karyplem jak ty. Bo Słuchaj, jak będzie taki jak ja, to już nie bardzo. Nie wszyscy mają 1,95 m. Są, zobacz, nawiewy tutaj na tył normalnie. Jest tutaj gniazdo zapalniczki, kurwa. ale nie ma żadnego gniazda USB. Ale fajnie są widoczne i bardzo praktyczne, bo na zawiasikach klapeczki i tam dostęp do ISOFIXów. Fajne jest to, że składają się zagłóweczki, więc jest lepsza widoczność do tyłu. Dzięki temu jest podłokietnik, ma otwierane w fajnym miejscu uchwyty na kubki. Można złożyć całą środkową część, tak jak mówiliśmy. Podłoga wtedy jest tutaj płaska. Przewieźć większe przedmioty, a nawet można jeszcze tylko tam z poziomu bagażnika złożyć sobie te oparcia i też przewozić coś dłuższego. Więc pod względem, powiem Ci, takiej praktyczności i praktycznych rozwiązań, to jestem mile zaskoczony, jak to BMW wszystko jest źle, wymyśliło. Nie, jest zaskakująco dobrze. Weź pod uwagę, że to jest kompaktowy samochód. To oprócz tego, że odchylasz to możesz jeszcze nacisnąć sobie przycisk i wtedy fotel Ci jedzie do przodu. I ciekawe, ile tu jest miejsca do wysiadania. No jest... Na luzie można nawet z tej strony się pokusić o to, żeby stąd wysiąść. Nie ma dramatu, naprawdę. Tutaj mamy taki surowy, prawdziwy karbonik na uchwycie. Bardzo fajnie wygląda, ja lubię. Ładnie On to nie jest laminowany, nie jest lakierowany, tylko jest taki, chropowaty, fajny. Widać, że jest surowy, przyjemny. Ładne te niteczki, materiały dobrze zniosły upływ czasu. Tutaj coś w rodzaju alkantary z fajnym przeszyciem. To jest delikatnie miękkie, plastik twardy pojawia się tutaj. A nawet to jest w tym miejscu obite tak jakby z czymś ala skórą. Natomiast zobacz, moim zdaniem auto jest z 2017 roku. W 2020, 2019, 2021 wiesz co robiliśmy? Nawet podałeś komuś rękę i od razu było Alkohol smarowanie. zamiast do ust I był na że dłonie. dokładnie tak. Marnowaliśmy alkohol, można Nie w tym powiedzieć. celu był używany. W związku z czym moim zdaniem po prostu tutaj zeszła przez ten alkohol farba najzwyczajniej w Albo świecie. ktoś po prostu poprzedni właściciel miał chropowate dłonie. Natomiast tak, skóra nie jest przyjemna w dotyku, to nie jest skóra z klasy premium, tylko bardziej z klasy popularnej, ale upływ czasu zniosła dobrze, bo nie jest nigdzie poprzecierana, nie jest nigdzie popękana, może troszeczkę jest siedzisko wysiedziane. No i teraz może dobrze, że nie jest z klasy premium, bo jak sam pamiętasz, w niektórych modelach wyższych BMW, które mieliśmy, no to ta skóra wyglądała strasznie. W indywidualu i tak dalej, prawda? Ale ma już boczki pompowane i ma fajne podparcie pod uda, co ja bardzo lubię. No i oczywiście elektrycznie regulowane tutaj podparcie lędźwiowe i nawet pamięć foteli. I to było w standardzie, jeżeli się nie mylę. Wersja Competition miała fajniejsze kubełki, bo miała zintegrowany fotel był fajniejszy. zagłówek i był taki bardziej sportowy ten fotel, ale umówmy się. Wystarczy. Jak dobrze pamiętam, to po lifcie już mogłeś chyba też wybierać sobie te fotele, tam w wersji były chyba 2 rodzaje. Probably. Skonfiguruj sport. Napęd i podwozie, napęd, podwozie, czyli ma też aktywne? Nie ma chyba aktywnych. Czy ma aktywne? Ma aktywne. Amory. W sensie utwardzają się. Ma. To taki Amor 1 też tani nie będzie. Ile? Wiesz co, w ASO jak patrzyłem to koło trójki, nie wiem czemu tylny kosztuje 2 razy tyle. 6? Tak, i nie wiem dlaczego. Ty, ale to powiem Ci tak naprawdę, zupełnie szczerze i uczciwie. Olej po 200 8 litrów. Hamulce, i słyszę, że tu są do zrobienia, teraz jak hamujesz. Tak. 7 koła
za tylko przednie tarcze. Po tysiaku wahacz albo więcej. Amory albo 3, No tak, albo tylko 6 tylne. To zawieszenie wiesz, kiedy wymienisz tam, no później trochę niż wcześniej. Ale no ja o tym mówię. Kupujesz taką furę, która ma powiedzmy 100 000 plus przebiegu i masz już do zrobienia. Jeżeli ktoś nie dbał, tak? Albo po prostu eksploatacyjnie pewne elementy się zużyły, no to masz kurde do wydania ze 3-4 dychy, żeby to doprowadzić do ładu. I nie mówię o poważnych naprawach. Mówię No klocki tarcze, zawieszenie, olej w silniku. Dokładnie tak. W skrzyni, w dyfrach, jakieś tam pierdółki. jesteś parę dych w plecy. Jak no dojdzie Ci uszczelnienie motoru, bo tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, uciekną te silniki, to jest też taka trochę pięta achillesowa tego motoru, że on się wiesz, przegrzewa i te uszczelki dekla, podstawy filtrolu i tak dalej, wiesz, no a to roboczo godzin tym przy tym trochę idzie, a stawki w BMW, no wiadomo jakie są, nie? No to te 5 dych musisz mieć w budżecie, szczególnie tak jak mówisz, amor, hamulce czy wahacze, nie warto tego robić na częściach nieoryginalnych, na aftermarketach. Nie? Jak kupujesz takie auto, jak ma 50 000 przebiegu, to pal licho. Ale jak już kupujesz je i ma jedynkę z przodu i 5 zer, albo jeszcze więcej, to już warto mu się naprawdę dokładnie przyjrzeć. Bardzo dobrze się przyjrzeć. Bo może się okazać, że oszczędzasz dychę, 2, a potem jesteś 5 dych w plecy. Sztywno jak cholera. No właśnie, dlatego tak szybko nie jadę, bo... No ty, ale to ja już nie pamiętam, jakim samochodem my tak wolno jechaliśmy tędy. Ja pitole. Komfort. Teraz wchodzę w sport. Jezus Maria, że można z plęby zaraz powypadają. Ale to lubiliśmy w BM-kach. No ona jest sztywna. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj narąbią tych, wiesz, aktywnych amortyzatorów, pneumatyk w sportowych samochodach, to obciąża je dodatkowo, a jednocześnie tracisz na tym feeling jazdy. Tu masz tak, że to masz sztywność i taką prawdziwą, jak kiedyś były M-ki. To jest zabawka, to jest go-kart. To jest samochód, który ma sprawiać uśmiech na twojej twarzy, a nie ty, wiesz, jeździć po dołach. To spraw mi uśmiech. Od razu wiem, bo cię wrzuciłem w tryb ten, wiesz, taki sportowy, tak delikatnie, ale od razu banan. Czujesz jak ta dupka już ta dupka, wiesz. Praca przede wszystkim rzędowej 6-cylindrówki w połączeniu z tym wydechem. No. Naprawdę tak. I od razu, nie? Tak. I możemy jechać dalej. Dużo jest tutaj taniego plastiku. Zobacz, to i trzeszczy. Jechaliśmy po wybojach, słychać było. Tu jest taka wstawka karbonowa, która stara się ratować sytuację, ale średnio jej to wychodzi, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, ile tutaj jest twardego plastiku. No tu jest miękko, tu jest ładny ten karbon, tu jest miękko, ale to jest absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o przyjemne w dotyku ten rzeczy. materiał na fotelach mi się trochę nie podoba. Ale fotel sam w sobie bardzo wygodny, tak? Wygodny, fajne, ma trzymanie. Na boczki jeszcze można je sobie regulować. Zagłówek w dobrym miejscu, fajnie mi podpiera plecy. Ma dobre podparcie pod uda. Kołyseczkę mogę sobie wystarczająco fajną zrobić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o fotel, nie mogę narzekać. Natomiast siedzę dosyć wysoko w nim, powiem Ci. Chociaż i tak mam miejsce nad głową. Jest okej. I tak więcej niż w Suprze, szczerze mówiąc. Bo Polift w wersji podstawowej miał ten sam silnik, czyli Natalię, ale w Competition, która się pokazała po liftingu, który miał już 410 koni, miał już S55 i to była nowa generacja silnika. Nie tyle, że nowa, tylko zupełnie inny silnik. Jeżeli chodzi o silniki z grupy BMW do M, tak? To są w ogóle inne silniki, czyli one mają oznaczenia S. Nawet to też wiadomo po winie w samochodzie też jest różnica w numerze, w początku numeru win. To też warto o tym wspomnieć, że jest różnica. Jeżeli to jest MK, to ma inną literkę w pierwszych tych 3 w numerze win. Przedziwna jest trochę ta skrzynia, w sensie nie tyle to jak ona działa, bo działa naprawdę fajnie, sprawnie zmienia te biegi. Jak jest sprawna. Jak jest sprawna, natomiast kombinowanie z tym, że musisz tutaj ją na biegu włączyć, że nie ma parku, że tutaj N. No ja rozumiem, że chcieli po prostu ułatwić zmianę przełożeń, ale ja się przecież głównie zmienia tutaj łopatkami nie? Pewnie nas zlinczują, ale ja generalnie nie lubię tej skrzyni. Wolałbym w MC w takim modelu manualną skrzynię biegów.
I ty przypuszczam też. Nie. Nie? Nie, ja tutaj nie. O. Ja bym jednak już stawiał na automat, szczególnie, że już w połowie zeszłego wieku te automaty 10 lat temu naprawdę robiono dobre. Znaczy poprawili te skrzynie, bo pamiętam jeszcze Nie, no w starych M5, Mkach to było, wiesz. w M5 90, te 60. Tam czekałeś 2 sekundy, aż ona O Jezu, zmieni ta bieg. skrzynia była tragiczna. A jak one się sypały, te skrzynie. I dużo firm w ogóle przerabiało te skrzynie na manuale. Naprawdę? Tak, Tamte poprzednie. mówię w M. Te M5 auta występują też z 60, manualem nie? tradycyjnym, 6-biegowym. Proszę. I wyprzedzaj. No nie mogę teraz właśnie, widzisz, no to jest... Najedzie się tych... Bo oni jadą i podziwiają, wiesz? Ten kolor. Long Beach. Kolor jest ładny. Nie, kolor jest ładny i sam samochód, też mi się jego stylistyka podoba. Te szerokie bioderka. Tutaj już oczywiście trochę czasem pachnie, natomiast też nie jest tak, że to jest brzydkie. Mnie się to nadal podoba. Nie. Fajne, klasyczne ma te zegary. Jednocześnie komputer pokładowy i cała reszta pokazują Ci wszystkie informacje, które są niezbędne i których potrzebujesz. No takie typowa BMW w środku, no. Tak. Ona się niczym nie różni od standardowej dwulitrowej. I też powiem benzyny, Ci, nie? jest przyzwoicie, jeżeli chodzi o wyciszenie. Nie ma dramatu. Po No, asfalcie nie jedziemy, ma. po betonie jedziemy, to od kół słychać, ale jak jedzie po asfalcie, to jest naprawdę super. Natomiast to, co jest też specyficznego w tym całym napędzie i w tym silniku, to, że on nieznacznie rośnie, on generalnie przy niskich prędkościach dosyć dużo pali, bo jak jechaliśmy tymi bocznymi drogami, to 8,5-9 litrów, ale jak wyjeżdżasz na autostradę, to nagle staje się ekonomiczny. U niego jest tak dziwnie z tym obciążeniem. On lubi takie prędkości, przy nich mniej pali niż jak jeździmy bocznymi drogami i gdzieś tam jest przyspieszenie, trochę więcej gazu. Widzisz, 8 litrów masz teraz. No To naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Więc on nie przepada za jazdą bocznymi drogami do 90, jak mu trzeba wyprzedzić, przyspieszyć, potem znowu przyhamować. Natomiast bardzo lubi taką stabilną jazdę. Stabilna jazda I bardziej wpływa na wtedy ten. przez to, że to nie jest SUV, tylko niski samochód, dosyć opływowy, lekki, to masz spalanie na poziomie 8 litrów. Bardzo przyzwoite, biorąc pod uwagę 370 koni, 4,3 do Moment. setki. Tak. 470 prawie newton. Mój drogi, to teraz chwila prawdy, bo Tak. 4,3 sekundy. Taki masz wynik do zrobienia. Nigdy nie jest to łatwe w RWD. Będzie ciężko. No w RWD to nigdy nie Będzie jest ciężko. łatwe. To w Porsche się udaje dobrze, natomiast w przypadku tylnonapędowych BM-ek zawsze trzeba było powalczyć o ten wynik, ale No, my oczywiście spróbujemy. Chyba tutaj w tym Spróbujemy. trybie, nie? Sport Plus, tak? Tak. Spróbujemy, chociaż mamy tutaj 3/4 zbiornika, jest nas 3. Było nas 3. W każdym No, z nas spróbujmy. inna krew. Nawet nie wiem, czy on ma procedurę startu, myślisz? Wiesz co, nie pamiętam jak w BMW była procedura. Nie będziemy wysiadali, mamy 3/4 zbiornika. Nie no, spróbujmy. Słuchaj, jak się zbliżymy na te 4,5, to i tak będzie dobrze. Tak jest. Już. 5,3. I to jest dokładnie ten sam case, który znowu jest w Suprze. Nie? No, Supra tu jest trochę młodsza, tak. ale tu nie ma procedury startu, to jest tylny napęd i ja uważam, że to jest szczerze mówiąc zajebiste, bo musisz wyczuć samochód. Musisz się go nauczyć. Musisz się go nauczyć, musisz go wyczuć, musisz z nim trochę, wiesz, powalczyć wtedy podczas przyspieszenia. Ej, ale musisz zobacz. znaleźć w nim ten punkt momentu, kiedy zrywa przyczepność, utrzymać go na odpowiednich obrotach, potem dać mu w palnik. Ja to szanuję. Tak, siedziałeś jakoś tak wysoko. Wiesz, ja jestem niższy od Ciebie o 15 cm. Trzymaj. No, trzymam. Jo. Ile? 5,34. No to... A czy Ci nie podoba mi się to, że on Że on go go dusi? dusi. Że go dusi. W ogóle mi się to nie podoba. Nie? To jest tak, jak u mnie w Suprze go przytrzymasz, to on kurna będzie starał się wymielić tymi kołami, koniec, kropka. Więc to mi się nie widzi do końca, jeżeli mam być zupełnie szczery. Mogę jeszcze spróbować to zrobić w innym trybie, czyli na przykład w komforcie, tak? Wyłączyć DSC całkowicie dezaktywowane, ale moim zdaniem będzie efekt dokładnie ten sam.
Teraz jest w trybie komfort, funkcja launch control aktywna. No. Nie w sporcie, rozumiesz, tylko w komforcie. Już. Ile? No 4,56. No ale w komforcie, a nie w sporcie? Miałem kiedyś taką podobną sytuację w A45 AMG. Też nie mogłem, tam jest procedura też ta... Pamiętasz tą procedurę startu? W czym? W A45 AMG. Ja nie pamiętam, jak to tam wygląda. Tam musisz tymi manetkami pozmieniać i też nie zawsze ci wchodzi. Coś podobnego jak tutaj. No. Słuchaj, raz się udało i ile wyszło? 4,56. 4,56, tak jest. I ładnie z tej procedury Ładnie, się zebrał. ładnie, Fajnie wystartował, grip złapał. Widać, że on sobie tam popracował odpowiednio, nawet nie tyle kontrolą trakcji, co przepustnicą. Żeby mu fajnie na początku odciął troszeczkę tej mocy, Tak, ale żeby żebyśmy był już- grip i tak, płynne żeby to poszło. przyspieszenie. Tak, ale na tle wszystkich współczesnych, szczególnie tych BMW, to auto jest mechaniczne i to czujesz. Ono jeszcze faktycznie jakby miało manual, to już miałbyś, kurde, 8 lat tylko minęło, a miałbyś takie poczucie obcowania, kurde, ze starą, dobrą technologią, gdzie jeszcze trzeba było powalczyć o każdy kilometr, o każde pół sekundy do setki, gdzie to wszystko było mechanicznie, gdzie człowiek był związany z samochodem. Dzisiaj jest odcięty tak naprawdę od tego, co dzieje się na drodze przez elektronikę, sprawne układy napędu na 4 koła, hybrydy, mchewy, dodatki elektryczne, elektroniczne, takie, śmakie i owakie. Wiesz, to też cechuje też kierowcę później, wiesz o tym, że taki tak. kierowca wsiada do pierwszego lepszego samochodu I ogarnia. i ogarnia, nie? Tak. Zadzierają dzisiaj- się te, wiesz, umiejętności Tak. kierowania pojazdem. A wsiądzie I to ktoś... też nie jest dobrze. Tak, a powiem Ci, ktoś wsiądzie z nowoczesnego samochodu, kto nie obcował z taką motoryzacją, Tak. wsiądzie do tego auta i powiem Ci, że już po pierwszych metrach przejechanych w ciśnięciu gazu może być lekko zesrany. No zbroja do wymiany. Bo to jest, no może to już przy agresywnej jeździe, ale nie będzie miał zaufania do tego auta. No nie. I ja nie. ja to szanuję. Tak. Ja to uwielbiam. Ja pamiętam taki samochód, który mieliśmy tutaj na kanale, do którego podchodziłem z takim po prostu dystansem i się bałem tego auta. GTR-a? Tak. Pamiętasz? No. Mercedesa GTR-a? I to daje taką trochę namiastkę tego, tak bym powiedział. Generalnie tak, powiem Ci podsumowując. Fajne auto. Podoba mi się to, że to jest jeszcze stara, dobra BMK M. Lekka, widać, że nadpobudliwa, zarówno jeżeli chodzi o układ kierowniczy, jak i napęd na tył. Sama skrzynia fajnie działa, nie do końca mi się podoba koncepcja tego, że nie ma tu parku i tak dalej, ale to pomijam fakt. Trzeba mieć jednak świadomość, że koszty utrzymania takiego samochodu są naprawdę ogromne. Dzisiaj takie auto kupisz za 150 tysięcy złotych i sobie powiesz, o fajnie, 50-60 tysięcy przebiegu, 150 tysięcy złotych, to ja kurde normalnie za to bym Golfa mógł sobie kupić. Nowego. Biorę, tylko Tak? nowego. Tak. Ale trzeba mieć w głowie, że może się okazać, że już na wstępie będziemy musieli dołożyć 30, 40 albo 50 klocków, Tysięcy. że nie ma zamienników wszystkiego, a jeżeli są, to nie warto ich stosować w wielu przypadkach Bo się nie opłaca, bo będziesz miał i że podwójne ten koszty. samochód może sprawić równie dużo radości człowiekowi, co równie dużo problemów finansowych. To prawda. I teraz trzeba by było dobrze rozważyć, czy Natomiast jako warto auto... kupić taki samochód. Natomiast jako auto do robienia tego i słuchania tego, zobacz jak on się kręci. No to jest MK. 7000 obrotów To jest MK. na jednym biegu. I to jest właśnie to, za co ludzie kochają te samochody. I za co ja też ten samochód kocham. Inaczej. I to jest to, za co kochałem stare, dobre M. Stare BMW. Stare M. dobre BMW. M. Spróbować tu? Ale powiedz Filipowi, że zajebiście się prowadzi. Zostawiliście go tam pod lasem? No to dobrze. Też tak myślałem.